Na świecie żyje prawie 8 miliardów ludzi. Każdy ma swoją wrażliwość, swoje zainteresowania. Każdy z nas jest inny i wyjątkowy. Jesteśmy różnorodni, neuroróżnorodni. Najbardziej trudniejszą rzeczą jest to, że mam ten autyzm i chciałem być normalny. Autyzm to jest dla mnie coś, z czym się rodziłem i co sprawia, że nie mogę niektórych rzeczy robić jak tak zwani neurotypowi ludzie. Czasem sprawia, że czuję się, jakbym się wyróżniał, czasem czuję się, jakbym był niemile widziany. Co ci przeszkadza najbardziej w szkole? Szkoła. Ale ona jest jaka? Okropna. Ja płakałem, krzyczałem, a pani tylko na mnie krzyczała, zamiast mi pomóc. Kiedy usłyszeliśmy diagnozę na początku, to był szok. Właśnie takie małe przerażenie. Boże, jedyny, mamy dziecko autystyczne. Dramat, jakby najgorsze myśli. A potem się okazało, że właściwie to nie jest przecież choroba, bo zrozumieliśmy to. Tak naprawdę samo zdiagnozowałam się dzięki grupie dotyczącej zdrowia psychicznego na Facebooku, a później poszłam do psychiatry. Po oficjalnej diagnozie autyzmu chciałam pozwać całą Polskę po prostu. Tyle rzeczy mogłam zrobić, mogli mnie jakoś w szkole bardziej wybadać, a nikogo nie obchodziło, że ja sobie nie radzę. Mam diagnozę spektrum autyzmu od 2 roku życia. Jeszcze wtedy nazywano to w moim wypadku zespołem Aspergera. To byłem przeszczęśliwy, ulga ogromna. Nareszcie wiem, co ze mną jest. Normalnie ludzie według mnie to są tacy, którzy mają pracę, samochód, umieją robić przelewy, no i mają swoje pieniądze. Czy ja jestem chorykiem? No czuję się jakoś cholernie. Żeby osoby z spektrum autyzmu nie bały się naszych zachowań i naszych upodobań, przydatna jest umiejętność empatii. Mówią, że osoby z spektrum autyzmu nie umieją nawiązywać relacji z ludźmi. Ja natomiast nawiązałem relacji z osobami, które podzielają moją pasję na całym świecie. Więc jakby to powiedzieć, łamię stereotypy. Wiele razy się spotkałem z taką sytuacją, kiedy moje dziecko było pokazywane palcami albo wypychane z zabawy, zamykane gdzieś na klatce schodowej. To nie jest fajne uczucie i wtedy we mnie się burzyła krew, ale ja nie mogę reagować nerwowo, nie mogę powiedzieć tym dzieciom: zrozumcie, moja córka jest inna od was, ale to nie znaczy, że jest gorsza. Ona przychodzi do was z sercem na dłoni, ona chce się z wami bawić. No nie jest łatwo o tym mówić. Lubię, co mnie uspokaja i lubię grać w gry z kolegami bardzo. Lubię grać w piłkę nożną. Lubię swojego przyjaciela bardzo, Franka. A co sprawia, że jesteś szczęśliwy? Franek. Franek. Mówią, że osoby z spektrum autyzmu nie mówią, ale ja mam dużo do powiedzenia. Mówią, że osoby w spektrum autyzmu są agresywne bądź niedostosowane społecznie, ale to nieprawda. Agresja nie jest objawem, tylko jest czymś spowodowana, a konkretnie tym, że takie osoby są nadwrażliwe sensorycznie. I dzięki tej wskazówce można nauczyć się, jak zapobiegać takim problemom. Wtedy zrozumiecie, że takie osoby nie są z natury agresywne, tylko po prostu potrzebują znacznie większego wsparcia niż osoby spoza spektrum. Jesteśmy piękni. Jesteśmy różnorodni. Jesteśmy normalni. Jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy oryginalni. Jesteście kreatywni. Jesteśmy autentyczni.